Cześć, cześć, witam wszystkich z tej strony Ania. Bardzo miło Was widzieć na moim kanale. Cieszę się, że go odwiedzacie i że zostawiacie komentarze i łapki w górę. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was coś takiego innego. Właśnie taki koszyczek, jak tutaj widzicie. Zbliżają się święta wielkanocne, szukamy różnych rozwiązań dekoracyjnych i ja postanowiłam to po prostu połączyć. Mój koszyczek przypomina właśnie takie fajne splot wiklinowy. Bardzo mi się spodobał zastosowanie tego wzorku właśnie w koszyczku, aczkolwiek nie będzie to tylko koszyczek wielkanocny, tak jak widzicie już tutaj znalazł swoje zastosowanie, będą po prostu w nim włóczki. Takie koszyczki można zrobić tak naprawdę w przeróżnej kolorystyce, z różnych sznureczków. Ja Wam zaraz powiem, jak będziemy go robić. I teraz tak, potrzebny będzie spód, ponieważ ja postanowiłam wykorzystać już gotowy spód. Chciałam, żeby właśnie koszyczek stał stabilnie. To są zwykłe spody ze sklejki, spody bazy do koszyczków, tak to się nazywa. Można skupić na Allegro, bądź też w Waszych ulubionych sklepach. Na pewno takie spody się pojawiają. Można je oczywiście polakierować. Mój właśnie został tutaj nawet poolejowany, żeby właśnie nadać takiej strukturze, a też można zostawić tutaj stan surowy. I tak, słuchajcie, tych rozmiarów jest bardzo dużo. Ja tutaj użyłam średnicy 25, ten jest trochę mniejszy, takich koszyczków można porobić dużo, wkładać jeden w drugi, jak nie używacie. Oczywiście to wszystko zależy od tego, ile macie miejsca w domu na przechowywanie. Mi brakuje takich koszyczków, więc na pewno sobie jeszcze je porobię. I tak, z czego ja go zrobiłam? Ja zrobiłam po prostu ze zwykłej makramy. Jest to makrama 2 mm. Wiem, że można by zrobić może z grubszej, z 3 mm, wtedy te tutaj boki byłyby może stabilniejsze, ale dla mnie koszyczek i tak trzyma swój krój, trzyma swój fason, stabilnie tutaj leży. Co prawda nie jest taki sztywny, jak zastosować na przykład większe sznurki, te 5 mm, ale też ciężej by się przerabiało, ponieważ ten wzór jest no, dosyć taki łatwy, ale po prostu bolą ręce, jak się go przerabia, więc pewnie grubszymi sznurkami typu 5 mm mogłoby po prostu troszeczkę inaczej to wyglądać i ciężej się robić, ale na pewno też będzie taki stabilniejszy. Aczkolwiek mi się podoba taki, jaki jest i nie zamieniłabym go na inny. Można by się pokusić oczywiście na sznurek 3 mm, ale ja po prostu nie mam i użyłam ten. Jeśli chodzi o firmę, nie mam tutaj nawet etykiety, ponieważ kupiłam go też razem ze spodami na Allegro i to chyba było jakieś kolorowe motki, coś takiego. Nawet nie dostałam etykiety, więc nie powiem Wam, ale tych sznurków do makramy jest mnóstwo, masę różnych, więc możecie wybierać dowolne, jakie tylko macie. Ja tutaj mam motek 300-metrowy i nie zużyłam całe, zostało mi tyle. Nie umiem określić, ile tu zostało, być może 200-metrowy by wystarczył. I ja mam też dosyć duży spód, więc myślę, że taki duży koszyczek to 200 metrów spokojnie. Natomiast jeżeli planujecie też mniejsze koszyczki, no to wiadomo, warto zaopatrzyć się od razu w większą ilość tych motków. Motki też nie są drogie. Bazy też nie są zbytnio jakieś drogie, a koszyczki cieszą oko i są fajne, ładne, zawsze to coś innego niż sklepowe, więc ja oczywiście bardzo zachęcam do zrobienia sobie takich koszyczków, zwłaszcza, że takie koszyczki mogą posłużyć nam długo, bo możemy w nich chować przeróżne rzeczy. Moje, tak jak już widzicie, będzie miało swoje zastosowanie po świętach, a oczywiście w okresie świątecznym można również postawić różne dekoracje, także na pewno takie pojemniki się do czegoś przydadzą. My kobiety lubimy takie rzeczy, więc zawsze znajdziemy na nie miejsce. Słuchajcie, ja ten koszyczek robię na szydełku 4 mm. Jeżeli zdecydujecie się na grubszy sznurek, po prostu wypróbujcie może większe szydełko. I teraz jeszcze jedna rzecz. Mój koszyczek tutaj zwiększył swoją szerokość, średnicę na górze, ponieważ ja wbijałam się po 3 półsłupki w każde oczko. Jeżeli chcecie, żeby koszyczek nie był taki szeroki, to ja później mówię, można wbijać się na przykład raz 2, raz 3. Ważne, żeby liczba oczek była parzysta, bo wzór wymaga parzystej liczby oczek. Jeżeli użyjecie grubszego sznurka, możecie również wypróbować po prostu najlepszą metodę, jaka Wam się będzie podobała, czy 2, czy 3 półsłupki. Ja Wam później powiem, o co chodzi. Natomiast właśnie te koszyczki mogą po prostu można nadawać im różne kształty, przez to ile po prostu półsłupków wbijamy się w danym oczku. Od tego będzie zależeć właśnie nasza szerokość takiego koszyczka. Mój jest tutaj właśnie szerszy na górze i ja taki też chciałam mieć.
Dlatego można po prostu ten koszyczek modyfikować i sobie zrobić tak jak chcecie. Po prostu po zrobieniu już nawet pierwszego czy drugiego rzędu będzie widać, jak ten koszyczek będzie się rozszerzał i w zależności od tego, czy po prostu chcecie robić dalej, czy wolicie węższy, można jeszcze spróć i zmodyfikować. Nie bójcie się, to są rzeczy, które warto sprawdzić, jak nam się podoba i zrobić do końca tak jak chcemy, bo wiadomo, najlepszą metodą jest po prostu prób i błędów. Ok, dosyć gadania, zabieramy się do pracy, więc mam nadzieję, że ktoś sobie też taki koszyczek zrobi i że Wam się ten tutorial przyda. Także zapraszam. I tak wygląda moja baza do koszyczka. Tak jak mówiłam, ona już jest gotowa. Będę korzystała z gotowej. Moja ma 25 cm tutaj średnicy i 50 oczek dookoła. Zazwyczaj te bazy mają liczbę parzystą, więc jeżeli robicie na mniejszej bądź największej, nie ma znaczenia. Jeżeli robicie również z takiej samej makramy jak ja, 2 mm, to po prostu róbcie tak jak ja, ale jeżeli próbujecie na innym sznurku bądź innym jakimkolwiek wstążce, to musicie po prostu sobie dostosować ilość oczek i musi być też ilość oczek parzysta w sumie po całym okrążeniu, ponieważ do tego wzoru potrzebujemy liczbę oczek parzystych. I tak naprawdę jak to dostosować? Przede wszystkim nie może być tu właśnie żadnych dziurek, musi być ładnie zaokrąglone tutaj dno, podstawa. I już Wam pokazuję, jak będziemy robić. Oczywiście zaczynamy od pętelki podstawowej. Mi będzie ciężko pokazywać, mam nadzieję, że mi się uda. Wbijamy się tutaj od dołu szydełkiem i przeciągam sobie tutaj tą pierwszą pętelkę. Ona może być lekko duża, żeby nie była zbyt luźna, znaczy zbyt ciasna, bo chcę, żeby tutaj ten supełek mi został z tej strony. I od razu zabezpieczam sobie tutaj pierwszym oczkiem. I następnie jeszcze w tym oczku będę wykonywała 3 półsłupki nawijane, bo tak naprawdę w każdym oczku potrzebuję 3 półsłupki nawijane, żeby zdobyć odpowiednią tutaj właśnie średnicę koła, żeby ładnie koszyczek się układał. I robimy narzut, znowu od dołu przebijamy się, pobieramy sobie sznurek i przeciągamy przez 3. I to jest dopiero mój pierwszy półsłupek. Oczywiście trzeba sobie tutaj poprzekładać i znowu narzut. Bijam się od dołu, pobieram sobie sznurek i przekładam przez 3. I to jest mój drugi półsłupek. Jeszcze raz. 2 i 3. I w każdym właśnie takim oczku potrzebujemy po 3 półsłupki. I przechodzę do następnego oczka, czyli robię narzut, znowu się wbijam, pobieram włóczkę, sznurek i robię sobie półsłupek. I znowu narzut. I cały czas, słuchajcie, tak dookoła. Ja tych półsłupków będę miała 150, ponieważ mam 50 oczek i po prostu będę w każdym robiła po 3. W ten sposób. Już mam tutaj 3 i kolejne. Raz. 2. I 3. I słuchajcie, cały czas tak dookoła, wzór naprawdę będzie prosty, a zyskam dodatkowy pojemnik. Tak jak widzicie, jeśli chodzi o dopasowanie oczek, właśnie fajnie, żeby ta krawędź tutaj była właśnie zakryta. Jeżeli widzicie, że Wam się nie zakrywa, to właśnie trzeba robić więcej oczek, jeżeli macie cieńszą sznurek bądź włóczkę. Natomiast jeżeli macie szerszą, może wystarczy 2. Trzeba po prostu sobie to wypróbować. I tak, ja przerabiam sobie dookoła i jak już przerobię dookoła, pokażę co dalej. I tak wygląda moje kółeczko po przerabieniu, czyli tak jak widzicie, ona powinna być tutaj luźno. Jeżeli Wam się coś zagina, czy widzicie, że ledwo właśnie się tutaj zbiega, musicie po prostu zrobić szerzej. Natomiast jeżeli się faluje, to znaczy, że też jest może za dużo tych właśnie oczek i wtedy trzeba zrobić węziej. I oczywiście ja jestem już tutaj na początku, tylko tak, o, w ten sposób. Tutaj ta część, ona będzie właśnie szła do góry, w ten sposób. Tam było moje dno. I będziemy teraz robić dalej. I zaczepiamy sobie, łączymy w pierwszym tutaj takim półsłupku, nie w oczku. Tu miałam oczko łańcuszka, tylko w półsłupku. Czyli wyszukujemy sobie oczko półsłupka i tak może jeszcze z tej strony tutaj odwinę. Tu jest tak moje oczko, a tu jest mój półsłupek, zrobiony właśnie jako pierwszy. I ja muszę się teraz wbić tutaj w oczko z tego półsłupka. Ciężko będzie mi może się przebić, ale już wezmę sobie mniejsze szydełko. Jeszcze raz. Na początku może będzie tutaj trudniej. Wbijam się po prostu i łączę ze sobą
oczkiem tutaj ścisłym. W ten sposób. Mam połączone. Następnie będziemy robić sobie właśnie taki ścieg troszeczkę ściągaczowy, który często wykorzystuję do sweterków, ale zaczęłam sobie robić z tego koszyczek i również mi się spodobał. I słuchajcie, w każdym tutaj właśnie oczku widzicie, że macie po 3 półsłupki, tak? Tu jest mój pierwszy półsłupek, drugi i trzeci. Ten pierwszy zawsze jest troszeczkę tutaj inny, bo było oczko łańcuszka. I teraz tak, ja pierwszy półsłupek będę traktowała w taki sposób, że robię tylko 2 oczka łańcuszka. I to jest jak gdyby wzór do mojego pierwszego półsłupka. Pierwsze 2 oczka wchodzą w skład właśnie wzoru. Natomiast drugi półsłupek jest tutaj na środku i teraz będziemy właśnie robić półsłupek owijany od przodu. Czyli tak, wbijać się od przodu, chodzi o to, żeby tak, wbić szydełko tutaj i przeciągnąć z tej strony. Pierwszy rząd będzie gorzej, ale następne będą już łatwiejsze. Czyli tak jak widzicie, ja muszę, żeby zabrać sobie cały ten słupek, który tutaj mam, muszę się wbić, przełożyć go tam od dołu i przebić się jeszcze raz. Ja może na powiększeniu troszeczkę większym pokażę. Czyli jesteśmy tak, mam 2 oczka, robię narzut, bo ponieważ za każdym razem musimy robić narzut, bo robimy sobie półsłupki nawijane. I wbijam się tak, jak Wam pokazywałam, czyli muszę mieć ten słupek przełożony tu. Jak sobie popatrzycie z tamtej strony, to będziecie widzieć szydełko. Przez tę część przeciągam sobie sznurek, czyli przeciągam w ten sposób i dopiero robię półsłupek. Pierwszy półsłupek. W ten sposób. I mamy tak, półsłupek i 2 oczka, które będą wchodziły w skład wzoru. Następny półsłupek, czyli już trzeci z naszego wzorku, będziemy się wbijać od tyłu. Żeby się wbić od tyłu, z kolei muszę szydełko przełożyć z tej strony, tak? I przełożyć przez słupek, czyli odwrotnie to, co było tam. Tam mieliśmy nabrane słupek z przodu, tu mamy nabrane z tyłu. Tylko zanim oczywiście to zrobimy, to trzeba sobie zrobić narzut. Już mi tutaj zeszło, czyli robimy narzut. W taki sposób. Można sobie przytrzymać tutaj palcem. Bijamy się od razu tutaj z tyłu, tak jak Wam mówiłam. I znowu tu pobieramy. W ten sposób idzie włóczka, sznurek. Zabieramy w ten sposób sobie sznurek. Może na początku to widać troszeczkę mniej, bo tu jest ciaśniej, ale później będzie lepiej. I znowu narzut i robimy na zmianę. Raz z przodu, raz z tyłu, raz z przodu, raz z tyłu. Teraz mamy z przodu, czyli znowu wyszukuję kolejny słupek i tak naprawdę nie oczko, tylko tutaj pomiędzy. Przekładam sobie tutaj sznurek, przeciągam i przestrzę. I mam zrobione z przodu. I znowu narzut. Przytrzymuję sobie palcem, bijam się od tyłu, przekładam tam szydełko i tutaj znowu przeciągam sobie sznureczek. I przekładam przez 3. I kolejny od tyłu zrobione. Teraz od przodu, czyli znowu narzut. Bijam się tak, żeby sobie go tutaj zahaczyć, tą część. Przekładam sznurek w ten sposób. I przekładam przez 3. I jeszcze raz pokażę Wam od tyłu i znowu narzut. Przytrzymujemy sobie tutaj paluszkiem, bijamy się od tyłu tutaj, tak, żeby przełożyć sobie szydełko. Przeciągamy sznurek i mamy od tyłu. Te właśnie robione od przodu będą takie grubsze, z kolei te od tyłu będą się tak chować, ale to będzie tak naprawdę odwrotność tego, co mamy. Oczywiście to jest przód koszyczka. On na razie, no to tak naprawdę powinnam Wam w ten sposób pokazywać, ale z tego to chyba byście niewiele widzieli. Czyli tak naprawdę ja tutaj pracuję z tej strony, gdzie będzie dno, od zewnętrznej strony. Tu mam środeczek. I znowu robimy, słuchajcie, tak samo. Czyli nie możemy pomijać słupków, patrzymy, który był przerobiony. Ja robię narzut, robimy na zmianę. Raz z przodu przebijamy się, raz z tyłu. I teraz z tyłu można sobie rozszerzyć. Pierwszy rządek jest zawsze trudniejszy, później już będzie naprawdę lepiej to widać. Lepiej się będzie wbijało, bo w pierwszym też mamy trochę więcej tych półsłupków. Musimy tu przerobić wszystko, więc się nie zrażajcie.
następne rzędy będą lepsze. I znowu tutaj się przebijam, tak żeby ten słupek był. Przekładam tutaj sobie włóczkę i w ten sposób. I jeszcze tutaj kilka przerobię z Wami. I tu od tyłu. I tak już, słuchajcie, przerabiamy sobie cały czas do końca. Jest niewygodnie, dlatego mi tutaj spada, bo potrzebuję to mieć po prostu na kolanach. Ale tak, ja przerobię sobie dookoła i jak dojdę tutaj, to pokażę Wam co dalej. I ja już przerobiłam sobie cały ten rządek. To jest mój właśnie zewnętrzny spód. Ja Wam od tej strony pokazuję. I słuchajcie, tak naprawdę po tym rzędzie będziecie mogli właśnie sprawdzić, jak się układa u Was ten koszyczek. U mnie na pewno ta średnica jest większa, ponieważ ona się jeszcze będzie zwężać. To jest środek, tak wygląda właśnie w środku. My robimy jak gdyby wzór na zewnątrz, czyli od tej strony. I teraz tak, będziemy sobie łączyć. Ostatni półsłupek do przerobienia powinniście mieć do przerobienia naprzód. Czyli jeżeli dobrze wszystkie przerobiliście i mieliście parzystą liczbę półsłupków, to ostatni u mnie tu jest do przerobienia z przodu. W ten sposób. I tu mam koniec. I tu mam moje 2 oczka łańcuszka, które mówiłam na początku, będę traktowała jako półsłupek przerabiany z tyłu, ponieważ on tak naprawdę będzie bardzo podobnie wyglądał, więc tu nie będzie takiej wielkiej różnicy. I teraz tak, tu miałam 2 oczka łańcuszka, raz, 2, ja wbijam się w trzecie oczko i tak naprawdę jest to oczko od półsłupka, czyli dopiero w trzecie całe oczko wbijamy się, przekładamy sobie włóczkę i przekładamy z oczkiem. Ten, który mieliśmy na szydełku, czyli robimy sobie oczko ścisłe. I tu jest właśnie, widzicie, ten rządek z oczkami 2 do góry, bardzo mało widoczny, jeśli chodzi o różnicę. I robimy, słuchajcie, dalej. Zawsze będziemy się tak samo łączyć, zawsze robimy każdy rząd tak samo i na początku robimy zawsze tak samo, czyli 2 oczka do góry i zaczynamy od zrobienia tego półsłupka. Czyli kolejnym półsłupkiem to jest właśnie ten przekładany z przodu. Tu mamy łączenie. I cały czas, słuchajcie, robimy sobie do góry, cały czas tak samo. Czyli raz z przodu, raz z tyłu. I za każdym razem, kiedy będziecie robić kolejne rzędy, już będzie właśnie ścianka bardziej układać do góry, będzie bardziej stabilniejsza. Na razie może nie wygląda to jeszcze ok, ale wszystko będzie w porządku. I teraz, słuchajcie, no cały czas tak samo, czyli tak raz z przodu, raz z tyłu. Tylko tutaj właśnie warto sobie od pierwsze słupki popatrzeć, jak one biegną i ja wbijam się tu i jak gdyby pod. Pomimo, że mam tutaj taką pętelkę, już Wam pokazuję tą, to ja się wbijam tutaj właśnie pod nią. Zahaczam jak gdyby całość tutaj i przekładam szydełko przez wszystko. I znowu na wierzch. Teraz te słupki będzie się lepiej wbijało. One są tutaj bardziej widoczne, czyli całe szydełko wejść nam luźno. W ten sposób i przekładamy. I tak samo właśnie robimy cały czas od tyłu, czyli narzut. Bijamy się tu od tyłu, przekładamy sobie tu szydełko, przekładamy włóczkę przez to miejscu, gdzie było szydełko. Wzór tak naprawdę bardzo, tak jak mówię, często wykorzystany przy robótkach do moich swetrów, ale zachciało mi się koszyczka, więc stwierdziłam, że fajnie będzie to wyglądać i się udało, mi się bardzo podoba. I słuchajcie, róbcie tak do momentu, kiedy chcecie tak naprawdę mieć koszyczek jak bardzo wysoki. I ja przerobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Zawsze, słuchajcie, tak jak mówiłam, kończymy sobie tym słupkiem, łączymy tutaj i znowu oczka do góry. To ja przerabiam. Mój koszyczek już jest prawie gotowy. Widzicie go tak naprawdę od środka, bo moja kamerka niestety jest tak ułożona, że ciężko mi pokazać cały koszyczek. Tak już się prezentuje. Te krawędzie u mnie osiągnęły 10 cm wysokości. Wy oczywiście możecie sobie zrobić dłuższy, bądź też, wyższy, bądź też niższy. U mnie 10 cm wystarczy, aczkolwiek mam jeszcze trochę motka, więc mogłabym zrobić większy, ale pozostanę tutaj. Słuchajcie, koszyczek jest tutaj szeroki. On nie jest jakiś sztywny, ale trzyma swoją tutaj kształt, więc nie ma się co przejmować. Natomiast ja
będę jeszcze ustabilizowywała sobie te krawędzie i właśnie dzięki temu ten koszyczek zachowa lepszy kształt. I co będziemy teraz robić? Mam tu ostatni etap, gdzie połączyłam sobie właśnie ze sobą te dwa rzędy i już pokazuję, co będziemy robić. I jestem sobie tutaj w tym miejscu i teraz tak, w następnym oczku, czyli to pomijam, w tym oczku, będę przerabiała sobie oczka ścisłe z narzutem, dzięki temu ta krawędź będzie ładniejsza, ustabilizuje się i będzie o wiele ładniej wyglądała. I teraz tak, robimy sobie narzut, wbijamy się w następne tutaj oczko, czyli w to całe oczko, przekładamy sobie sznurek i przeciągamy przez dwa w ten sposób. I znowu narzut, w kolejne wolne oczko, przekładam i od razu przez dwa i znowu narzut. I tak naprawdę powstanie taka ładna, stabilniejsza, mocna już krawędź, czyli już będzie koszyczek prawie gotowy. Cały czas, słuchajcie, robię tak samo, czyli narzut w kolejne oczko, oczka ścisłe z narzutem, wbijane w całe oczko tutaj. Cały czas chcę przerobić właśnie kilka rzędów, żeby pokazać Wam, jak to tutaj będzie wyglądało. W ten sposób. I mam już, widzicie, przerobione kilka rzędów. Już widać, że ta krawędź jest mocniejsza, stabilniejsza i koszyczek też tak ładnie się układa w tą stronę. I ja przerobię sobie tak do końca i pokażę Wam, co będziemy, jak będziemy tutaj łączyć na końcu. Czyli słuchajcie, cały czas przerabiamy sobie tak samo. Tak będzie właśnie wyglądała tutaj końcóweczka, będzie taka ładna, równa. I ja już przerobiłam sobie, słuchajcie, cały rządek i tak naprawdę jestem w miejscu, gdzie zawsze tutaj łączyłam. I ja tego oczka tutaj nie przerabiam, ponieważ byłaby zbyt duża różnica wysokości. Odcinam sobie już sznurek i to oczko, które tutaj mam, po prostu wbiję się nie w to, co tutaj jest, tylko w następne, czyli tak naprawdę pomijam to oczko i przełożę sobie tutaj to oczko, które miałam tutaj na pętelce. Mam nadzieję, że to widać. Czyli po prostu pomijacie sobie to oczko, mamy pętelkę, wbijamy się w drugie oczko, tutaj przekładamy sobie tutaj tą pętelkę, mocno zaciskamy, a tą końcóweczkę, którą tutaj mamy, tylko trzeba oczywiście wszystkie sznurki wziąć, trzeba sobie po prostu tutaj teraz przełożyć tą odciętą włóczkę tutaj, czyli jestem od środeczka, przekładam i sobie mocno zacisnąć, mocno. Słuchajcie, i tak naprawdę koszyczek gotowy. Oczywiście tak, te sznureczki, które macie tutaj, trzeba sobie poprzeciągać szydełkiem, czyli wziąć szydełko i przeciągać sobie tutaj ten sznureczek tak, żeby się po prostu ukrył. Najlepiej sobie można wziąć mniejsze szydełko i to samo z tym tutaj. Ja być może później dopiero niestety na to wpadłam, że można to zawijać razem, tutaj robiąc właśnie te półsłupki, można trzymać tutaj sznurek i zawijać, ale totalnie o tym zapomniałam, więc teraz za karę muszę po prostu to przełożyć. Wy, jeżeli wiecie, o co chodzi, to po prostu przeróbcie sobie razem tutaj z tymi półsłupkami, a jak nie, no to po prostu trzeba ten sznureczek również zabezpieczyć. I koszyczek, słuchajcie, gotowy. Nie jest to jakiś koszyczek taki bardzo stabilny, ale mi się bardzo podoba, bardzo ładnie, estetycznie wygląda, naprawdę jakby był prawdziwy. Mam nadzieję, że Wam się również spodoba i że sobie taki zrobicie, a ja Wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście i byliście ze mną. Do zobaczenia.